Musimy przyznać, że Gruzja to jeden z najpiękniejszych krajów, jakie odwiedziliśmy. Natura robi tu ogromne wrażenie. Jeśli jeszcze tu nie byliście, to ten odcinek może być dobrym początkiem. A dla tych, co już tu byli, to zapraszamy do obejrzenia i przypomnienia sobie o tym, jakim pięknym krajem jest Gruzja. W Gruzji to jest normalna sprawa. Święte krowy. Cześć, z tej strony Andrea i Kacper, czyli Spakowani w drogę. Wyruszyliśmy w roczną podróż i dojechaliśmy naszym campervanem na Półwysep Arabski. Cieszymy się, że jesteś tutaj razem z nami i zapraszamy Cię do kolejnego odcinka naszej przygody. Jak widzicie, Gruzja to nie tylko natura, ale też bloki podobne do tych w Polsce, tylko w trochę gorszym stanie jednak. Blokowaliśmy dzisiaj kolejny przysmak. Bułka z botwinką. Serem, botwinką i jeszcze jakimiś innymi tutaj rzeczami. Jest przepyszne. Pychotka kosztuje to 4 lari, czyli około tam, nie wiem, 5-6 zł polskich. I tak, znajdziecie takie rzeczy praktycznie w każdym mieście, w każdej piekarni z napisem fast food, bo to w Gruzji się nazywa fast foodem. Niestety większość tych rzeczy jest bardzo, bardzo tłusta, ale bardzo To dobra. jest spoko. To jest akurat spoko, no to prawda. A w ogóle możecie sobie zobaczyć, gdzie jemy to śniadanie. Zaparkowaliśmy po prostu na jakimś osiedlu, bo w centrum nie było miejsca. Tak się stołujemy dziś. Jak Ci, Kacper, smakowało? No, jedna z lepszych miejsc, w których takie rzeczy jem. Patrzcie, jaki śmieszny chleb kupiliśmy. Zobaczcie, jaki długi. Kacper powiedział, że wygląda jak elegancki but z czubkiem. Cygański. Cygański but z czubem. Gorący. Nie przesadzaj. No ja nie przy... Słuchajcie, jest taki problem z gruzińskim chlebem, że jest po prostu cholernie słony. To znaczy można trafić niesłony i... Znaczy wszystkie są solone, ale niektóre są przesolone. Ja solę wszystko, słuchajcie. Ja za dużo solę. I ja nie mogę tego chleba przełknąć. No to jest jakiś dramat. Wybraliśmy bardzo ciekawą gruzińską trasę widokową do miasta Chiatura, w którym w czasach ZSRR wydobywany był mangan. Do dzisiaj widać opuszczone szyby kopalniane, taśmociągi i kolejki linowe. Niestety nie udało nam się tego nagrać, ale zdecydowanie polecamy wybrać się w tym kierunku. Dodatkowo na trasie można również zwiedzić kolumnę Katschi, która pnie się w górę 40 metrów, a na jej szczycie znajduje się malutki kościółek. Jak widzicie, po prawej stronie zaczyna być coraz więcej tirów. Jest to droga w stronę granicy z Rosją i po prostu te tiry tutaj już w tym miejscu, a jesteśmy dopiero przy Tbilisi, czekają na swoją kolej, może sprawdzają dokumenty, nie wiem. W każdym razie cała ta trasa do granicy z Rosją właśnie tak wygląda. Znaleźliśmy miejsce do spania w górach przy rzece. Kacprowi bardzo się podoba. Mnie też, tylko rzeka jest za duża. Ja nie lubię dużych rzek, wolę strumyczek. Strumyczek jest milszy niż takie rzeczysko. No i tutaj jest taka polanka, proszę ja Was. Nie dojeżdżamy do granicy, bo może się zapaść. A tu jest rzeczka. Rzeczysko. Nie rzeczka. Wydaje mi się, że ta seria będzie przede wszystkim na temat miejscówek piękności przyrody. Tutaj są niby jakieś słupki, jakby to był teren prywatny, ale nic nie było napisane. Najlepsze jest to, że ta miejscówka ma na Park4Night obecnie ocenę 2 na 5. I to jest coś, co warto poruszyć. Na przykład na Overlanderze nie ma ocen, co jest według mnie lepsze, ponieważ odbieranie miejscówki przez ludzi jest za każdym razem bardzo subiektywne, ponieważ ktoś mógł mieć złą pogodę, w danym okresie mogła być po prostu, nie wiem, nieprzejezdna droga, a ta miejscówka jak dla mnie, no to jest, kurczę, 4,5 na 5, jak nie 5 na 5. Jedynym minusem jest droga, która czasem ją słychać, ale rzadko nią coś jeździ. Dojazd jest w miarę ok, trzeba mieć tylko większy prześwit. No i zobaczcie tutaj na tą polankę i na tą rzekę. Czego chcieć więcej?
zero śmieci. Nie było tutaj żadnego śmiecia. Polecam tą miejscówkę. Jeżeli chcesz odwiedzić Gruzję naszym śladem, to przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie mapkę z naszymi pineskami. Znajdziesz tam nasze ulubione i najpiękniejsze miejsca noclegowe na dziko oraz najciekawsze naszym zdaniem atrakcje z krótkimi opisami. Co ważne, wszystkie trasy dostosowane są do możliwości naszego Fiata Ducato, a nie samochodu terenowego. Link znajdziesz w opisie poniżej. Jesteśmy w Tbilisi, to znaczy w miasteczku obok Tbilisi. Jedziemy odwiedzać jakąś katedrę. Nie powiem wam jaką, bo nie umiem tego przeczytać po gruzińsku. Ale zobaczcie, jaki tu jest przyjemny parking. Zdecydowanie jest to bardzo turystyczne miejsce. Bardzo dużo straganów, dużo rzeczy pod turystów, koniki, karoce, muzyczka, kawiarnia. Dużo różnych dziwnych rzeczy także. Jest jak jest. Akurat jest msza, więc nie możemy wejść, ale przypominam o odpowiednim ubiorze, bo w krótkich gaciach oczywiście nie da się wejść. I chustki na głowę były do wypożyczenia w koszyku, więc też warto mieć swoją przy okazji. Okazało się w ogóle, że już w tym miejscu raz byliśmy, tylko po prostu zapomnieliśmy. Tak bardzo zwracamy uwagę na te monastyry, że nawet nie ogarnęliśmy, że już tu byliśmy. Tak to właśnie z tym zwiedzaniem jest, jak się zwiedza rzeczy, które nie do końca Cię interesują, a zwiedzić je trzeba. Nocujemy na pastwisku przy rzeczce. Tak mamy. Kachetia to wschodni region Gruzji, słynący z najstarszych tradycji winiarskich na świecie. Wino produkuje się tu metodą fermentacji w zakopanych w ziemi glinianych naczyniach, co nadaje mu intensywny smak i bursztynowy kolor. Znajduje się tu wiele kościołów, ale jednym, który odwiedziliśmy, jest kościół Gremi, który był częścią dawnej stolicy Kachetii i pełnił także funkcję obronną. Mówi się, że region Kachetii jest sercem gruzińskiego wina, bo to właśnie tutaj jest najlepszy klimat do uprawy winorośli. Jesteśmy właśnie w miasteczku Gremi, w którym znajduje się malowniczo położony kościółek. Piesy w Gruzji są wszędzie, co? A kościół jest niestety z zewnątrz w remoncie, więc go nie zobaczycie i my też go nie zobaczymy, ale może da się wejść do środka. Pierwsza rzecz, o której warto pamiętać, to chustka na głowę. Ja zapomniałam i nie było na wypożyczenie. Nie weszłam, sobie stanęłam, no bo nie chcę też nikogo tutaj urazić. Nikt mi nic nie powiedział, no ale mimo wszystko. Ale warto tu przyjść i zobaczyć. Niestety muzeum było zamknięte, bo jest też tutaj muzeum, które można sobie zobaczyć. W poniedziałki oczywiście jest zamknięte, a dzisiaj jest poniedziałek. Kacprowi bardzo zależało, żeby zobaczyć średniowiecznego klopa, ale klop był zamknięty. No i wokół kościółka też można się przejść na spacer. Właśnie idziemy zobaczyć okolice, bo jest tutaj bardzo ładnie. Co tam było? Bałem się spojrzeć, bo była bardzo duża sieć pająka. Nietoperze. Pierwszy raz widzę nietoperze. Wschodnia część Gruzji jest taka bardziej, znaczy cała Gruzja jest wilgotna, ale ta jest taka mocno zagęszczona zielenią, po prostu taka trochę dżungla tutaj jest. Ludzie w tej Gruzji są niestety, no my też mamy porównanie do kultury arabskiej, gdzie za każdym razem wszyscy są po prostu dla nas mili i z uśmiechem na ustach nas witają, nawet jak nie z uśmiechem, to zawsze z miłym gestem. A tutaj ci ludzie, no nie chcę generalizować, no ale po pierwsze większość z nich jest smutnych. No i wczoraj mieliśmy sytuację, że był pasterz jakiś, stał ze świniami, się zatrzymaliśmy, żeby popatrzeć na świnie i
pasterz po prostu zaczął do nas coś krzyczeć, a na końcu jeszcze wymachiwać kijem, także jest jak jest. Tutaj powiedziałem panu dzień dobry, oczywiście szedł z smutną twarzą, skanował mnie od góry do dołu i od niechcenia po minucie dopiero mi odpowiedział. No jest to taki naród smutny, taki... No żeby w Polsce się to też zmieniało, bo my Polacy też tacy jesteśmy i mamy te swoje polskie smutne twarze. Oby to się zmieniało. Wiem, że już jest lepiej, że się uczymy bardziej uśmiechać do siebie, ale to naprawdę pomaga żyć w społeczeństwie. Jak wymienimy się po prostu głupim uśmiechem, to nic nie kosztuje, a daje jednej i drugiej stronie lepszą energię w ciągu dnia do życia. Także uśmiechajmy się do siebie. Co tam, tęsknisz za Irakiem? Trochę. Damaszek też bym zobaczył. Pojedziemy kiedyś do Syrii też. To niesamowite miasto musi być. Ankara. O, nie tak blisko, 1440. A byliśmy niedawno w Ankarze. No. Ateny jak daleko? Jest Warszawa? Jest! Warsaw. 2724. Właśnie doczytałam, że była to stolica tego regionu. Była jednym z przystanków na jedwabnym szlaku. No a później przyjechali Persowie i wszystko zniszczyli. Znowu mamy psy. To chyba z 4. Tam jest pies, a Kacper ogląda Formułę 1. A ja robię chinkali. Kupujemy teraz ostatnio mrożone, bo nam bardzo smakują. Dzisiaj kupiliśmy takie niepaczkowane, tylko takie po prostu mrożone na sztuki, więc domowe wydaje mi się. Także będziemy testować, zobaczymy. Człowiek średnio wyspany, chociaż miejsce jest piękne. Fajnie padał deszcz, mogło naprawdę się fajnie spać, ale niestety w naszym sąsiedztwie są oczywiście psy. Spały one pod vanem. No i teraz się cieszy, teraz sobie odsypia, ale tak naprawdę całą noc szczekał i mnie budził. I co ty, masz coś w ogóle na swoje usprawiedliwienie? Co? A teraz myśli, że jest w ogóle szczęśliwa, że nie wiem, broniła mnie w nocy, tak? A tam idą owce, idą w ogóle jak armia jakaś. I z taką piękną, przystrzyżoną trawką, a to wszystko dzięki zwierzętom, albo krowom, albo owcom. One idą, skubią po prostu, przycinają trawę na krótko, a za sobą zostawiają jeszcze nawóz, który jak widzicie jest wszędzie i użyźnia tą trawę. Także jak kiedyś będę miał dom, to kupię kozę. Nie będę kupował kosiarki. Co za pies? Szczęśliwy pies? Zaparkowaliśmy właśnie w winiarni Ibero, tak się nazywa. Przywitał nas David, mówi po angielsku, to jest syn właściciela winiarni. Jesteśmy zaparkowani po prostu na parkingu. Tutaj jest domek właścicieli. No i zobaczcie na ten widok. Very old pictures. Yeah. Vasily and Anastasia. And Anastasia is wearing Georgian traditional clothes. So this is what they used to wear daily. Vasily is wearing a priest uniform. Vasily was in Poland during World War I. This is very old photograph because Vasily got executed in 1937. He got executed. Yeah, because he was a priest. This is chocha. Czocha. This is what Georgian men used to wear on daily basis. This was used to store gunpowder, but after a while it lost its purpose. It became a cigarette holder, then it became a decoration, and this is what we use to dance as well. Wygląda proces winny. W skrócie tutaj wrzuca się beczki wypełnione grapes, jak jest winogronem. Na tym plakacie pokazał, jak wygląda cały proces. Chciałem wam jeszcze pokazać tą salę. Tutaj w tych metalowych beczkach trzymane jest wino po wypompowaniu wina właśnie z tych
z tych naczyń. W takich tradycyjnych naczyniach robione jest cały czas wino. I one są pod ziemią. Tu podczas fermentacji powstaje wino, a na dole resztki z winogron to jest tak zwana czacza, która jest mocnym alkoholem, ma około 60 V, 60-50. Proces całkowity trwa około 1 roku. Po kilku miesiącach w tych oto naczyniach wino przepompowane jest tutaj, gdzie cały osad i martwe drożdże spadają na dół i można powiedzieć, że takie wino od wrzucenia winogrona do tych ceramicznych beczek potrzebuje roku, żeby je zabutelkować. I zobaczcie, tutaj też jego kuzyn tworzy etykiety na wszystkie wina. Jak widzicie, tu jest 22 rok, 23, więc potem można sobie porównać, które wina są z którego roku. Tu jest na przykład 24. Każdy rok ma inną etykietę. Wine is harmonic when you smell and taste the same thing. Red wine you eat with red meat. And white with the is fish. Fish, seafood, but with Georgian wine you can eat whatever you like. Very good. So in between wines, cheese is very nice as well because it like neutralizes the taste. Okay, I'm ready to try. Wine tasting is very individual. For example, what you might taste, Andrea might not taste. You like it or not? Yeah, I like it. To jest olej słonecznikowy. Słonecznikowy. Bardzo dobry i smakuje faktycznie słonecznikiem, jest przepyszny. I love to just put it on the plate, put some salt on top and then just dip the bread. I love it. Tu mamy słoninę chyba. Zestaw orzechów, chlebek. Tak, tu bardzo dobre sery. Ten jest wędzony, ten jest taki biało-żółty, przepyszny. O, i tutaj jest What was the name of this thing? Churchela. tak, ta słodkość taka And gruzińska. bee sticks? These are just crackers. Podobno lekarze przepisują je tutaj na problemy z sercem. 1 kieliszek dziennie podobno. Tak. Przechylacie kieliszek i sprawdzacie sobie barwę. Następnie wsadzacie kinol w kielich i bierzecie głęboki wdech. Następnie obracacie wino i przede wszystkim nie trzymacie nigdy kieliszka w ten sposób, żeby nie zmienić temperatury wina. No i to jest nieeleganckie. Trzymacie zawsze tak. Obracacie. Patrzycie teraz na ścianki. Pojawiają się małe bąbelki. Jeśli opadają powoli, to znaczy, że wino ma więcej alkoholu. Jeśli opadają szybciej, to znaczy, że mniej. Bierzecie łyk i napowietrzacie je w gębie. Przełykacie. No i to w zasadzie tyle. Wino mi bardzo smakuje. Każde wino tutaj zaczęliśmy od białych. Teraz przeszliśmy na czerwone. Naprawdę polecam wam to miejsce. Dawid jest spokoziomek, jego dziadek i ojciec. Naprawdę fajni ludzie, tylko Dawid rozmawia tu po angielsku. Z dziadkiem pogadałem trochę po rosyjsku, swój chłop. No i ten widok naprawdę jest niesamowity. Chciałbym mieć taki widok kiedyś na chacie. Właśnie wróciliśmy z kolacji i testowania win. No i zrobiliśmy też zakupy. 2 pamiątki kupiliśmy. Warto pamiętać o tym, że wina i czacze i koniak gruziński można kupić praktycznie wszędzie, nawet na gruzińskim bazarze, w butelkach po Coca-Coli. No i wiadomo, że też będzie to wino, też będzie to czacza, ale takie produkty jak tu, to no tylko w takich domowych, fajnych miejscach. No i są troszeczkę droższe, ale warto za tą jakość No jak macie, dopłacić. wiecie, historię taką, że to jest wszystko w rodzinie. No, tak naprawdę to jest projektowane przez kuzyna Dawida, który jest artystą i tworzy tego rodzaju obrazy i sztukę, więc jest to produkt od początku do końca lokalny. Takie biznesy trzeba wspierać. Naprawdę czuliśmy się jak przy przyjęciu przez znajomych. Nie było to na zasadzie płacisz, testujesz określony czas, 40 minut i tak naprawdę my już zasugerowaliśmy, że wracamy. Dawid po prostu siedział i sobie z nami chillował. W ogóle w teorii to miały być 3 godziny, a siedzieliśmy chyba, nie wiem, 4 godziny. No to i jakby nie byliśmy w ogóle wyganiani. Cały czas jeszcze się Dawid pytał, czy chcemy jeszcze kolejny kieliszek wina, więc naprawdę mega miło. Jeżeli wy kupicie testowanie wina, to nie płacicie za nocleg, także w 120 zł mamy darmowy kemping z toaletą i ciepłym prysznicem i do tego dokupiliśmy jeszcze dodatkowo wino i czacze. Jesteśmy w jakimś klasztorze, niestety nie powiem wam nazwy, bo po prostu nie umiem jej wymówić. Jest tutaj podobno grobowiec świętego Nino. No i okolica jest naprawdę bardzo ładna, prawda? Ładnie, zielono, ładno podlewają.
Nie można było nagrywać w środku, więc nic nie zobaczycie, ale nic nie tracicie, bo wszystkie ściany wokół były zupełnie białe, w ogóle bez żadnych ozdób, bez niczego. Tylko sam ołtarz był ozdobiony, faktycznie przepięknie ozdobiony złotem i takimi małymi kafelkami, takie mozaiki były. Ale tak to bez szału, szczerze mówiąc. Tak, to nowe jest. Byliśmy w środku tego starego kościółka, też nie można było robić zdjęć i filmów, więc nic dla was nie mam. Ale tak, Kacper ma rację, to jest stary kościół A tutaj. tam jest nowy. A tamten dalszy to jest nowy kościół. I tutaj faktycznie było dużo takich starych obrazków na ścianach. Taki standardowy monastyr prawosławny. Więc ten mały kościółek naprawdę przepiękny. Tak, po chyba 2 godzinach spędzenia czasu na tym, żeby znaleźć miejsce do spania, w końcu nam się udało. Nie jest to idealne miejsce, ale jest ładny widok. Właśnie przygotowuję ziemniaki. Owinąłem młode ziemniaki folią. Tam mamy rozpalone ognisko. Tutaj suszy się pranie. I wrzucam ziemniaki, a później wrzucam wołowinkę na shiszach i będziemy robić dobrą wołowinkę. Idę robić sałatkę. I'm in the smallest camping car I've ever been in. Here's Matthew, the owner of Salto. Film z wnętrza najmniejszego kampera, jakiego widzieliśmy w życiu, pojawi się jako odcinek bonusowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy da się mieszkać w samochodzie typu Subaru Impreza, to my już dziś odpowiadamy. Da się. A nowy odcinek będzie można obejrzeć w nowym roku. Na koniec odwiedził nas pasterz na koniu. No dobrze, że Kacper mówi po rosyjsku, bo dużo łatwiej się skomunikować z miejscowymi. Matthew pewnie jeszcze śpi, bo Matthew śpi do 15. Jedziemy dalej. O, tu się trochę gnój zrobił. Gdzie? Tu przed nami. Ogólnie nie wiem, czy o tym mówiliśmy, ale naszła mnie taka myśl ostatnio, że wiecie, w tej Gruzji te drogi też nie są najlepsze, ale jakby marchewa tutaj świetnie sobie daje radę. Jak jeździliśmy 3 lata temu bakłażanem, to mieliśmy kłopoty, ale to dlatego, że on był dużo niższy. Marchewa tu w Gruzji sobie super daje radę. Jakby nigdzie się praktycznie nie boimy wjechać, nawet jak są jakieś większe kamienie. Jak sobie przypomnimy nasze trasy na Półwyspie Arabskim, to tam nie było kolorowo, bo wszędzie było bardzo, bardzo stromo, albo po prostu było 40 km tarki, a jazda tarką takim Fiatem Ducato to jest po prostu taka męczarnia, że woleliśmy jeździć na rowerze niż samochodem. Tam naprawdę mieliśmy sporo takich wątpliwości w niektórych miejscach, a tu w tej Gruzji jakoś tak na lajcie. Zawsze wszyscy mówili, że trzeba mieć 4x4 w Gruzji. Oczywiście, no jak chce się gdzieś wjechać daleko, to tak, żeby samochód był dużo wyższy, to tutaj bardzo dużo daje. No i jak pada, to się robi niebezpiecznie. Tak, bo wszędzie jest glina. Trzeba uważać podczas deszczu, bo droga może się całkowicie zmienić. Nie bójcie się Gruzji, okazuje się, że Gruzja dla kamperów jest całkiem spoko. W porównaniu do Półwyspu Arabskiego tutaj całkowity luz. Jesteśmy, tak jak wspominałam, w okolicy Parku Waszlowani i znajduje się tutaj opuszczone stare sowieckie lotnisko, więc jedziemy sobie to zobaczyć. Trzeba uważać, tak. No normalnie chcą nam pod koła wskoczyć. On przed tobą cały czas. Co za luj. Co za głupi pies. Pilnuje stada. Ja tu nie śpię. Radziecki wojskowy port lotniczy, który po upadku ZSRR stracił strategiczne znaczenie. Dziś jest opuszczony i zaniedbany, ale fascynuje miłośników historii, eksploratorów opuszczonych miejsc oraz fotografów dzięki swoim rozległym pasom, hangarom i pozostałościom infrastruktury lotniczej. I choć nie udało nam się wejść do żadnego hangaru, gdyż zostały one przekształcone w magazyny rolnicze, to teren jest relatywnie dziki. Wiele budynków nie ma ogrodzeń, więc można spacerować między ruinami i wyobrażać sobie, jak wyglądało to miejsce jeszcze w czasach zimnej wojny.
małe wsie i miasteczka to po prostu miasta duchów, jak to Kacper przed chwilą powiedział. Nie wiem, no strasznie to wygląda, czasem jak po apokalipsie zombie. Co więcej, wszystkie te budynki, które wyglądają na opuszczone nie są i pełnią jakąś rolę, na przykład Nie w mieście. wszystkie. Część. No jest to creepy. Bardzo smutne te miasteczka gruzińskie są po prostu. Ja uważam, że Gruzja to jest depresyjny kraj. Kolejna wielka O, świnia. kolejna wielka świnia, tak. Ja pierdolę. Dlaczego te świnie nie mieszkają w domu, tylko ktoś je wypuszcza na ulicę? To jest też zagadka, nie do rozwiązania. Że zobaczcie, jaki mamy widok. A my na żadną górę żeśmy nie wjeżdżali. Nawet nie wiedzieliśmy, że jesteśmy tak wysoko. Jesteśmy tak blisko granicy z Azerbejdżanem, że ta rzeka, którą widzimy na dole, to jest granica. Po prostu to, co widzimy tam, to jest już Azerbejdżan. Po COVID-zie wciąż nie można wjechać samochodem do Azerbejdżanu. Do Azerbejdżanu można przylecieć, ale nie można do niego przejść drogą lądową z Gruzji na przykład. Dlatego jedyną opcją, która wchodziłaby w grę, żeby dostać się tam kamperem, to trzeba zamówić lawetę w Tbilisi. My jako obywatele Polski musielibyśmy przylecieć samolotem do Baku. Z Azerbejdżanu można wyjechać bez żadnego problemu, czyli problemem jest tylko wjazdy. No dziewczyny, musicie jeszcze poczekać, ale wielkie jesteście. Przeciwka jadą, my stoimy, no. Kacper się oczywiście denerwuje. Nie ma kto tym zarządzić. Co tam, Kacper? Ciężko, co?